Ten leśniczy mówi, trzeba im dać buty. Przyniósł jakieś stare buty ze swojej leśniczówki, zaczął nas ubierać. Es-Amani nie powiedzieli nic. Leśniczy mówi do nich, dajcie im podwójną rację chleba, to oni będą pracować więcej. Wyszedł szef Es-Amanów i powiedział, czy ty oszalałeś? Czy ty jesteś głupcem, żeby mówić tym polskim świniom dać chleba więcej? Przecież te polskie świnie jak się nażrą, to zaczną nas atakować, pobiją nas, a tak to nie mają siły. Nie będzie żadnego chleba. Witam Was serdecznie na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Dobrze wiecie, że kanał History Story to przede wszystkim opowieści, które mają twarz zwykłego człowieka na przestrzeni XX wieku. Dzisiaj opowieść Stanisława Harężlaka, który po przegranej wojnie obronnej Polski w 1939 roku dostał się do niemieckiej niewoli i był jeńcem, a potem w związku z tym, że Niemcy łamali konwencję genewską, zrobili z niego robotnika przymusowego. Opowieść jest tragikomiczna. Są wątki, które ścinają z nóg, są też wątki, które są wręcz absurdalne i pokazują zwyrodnienie zwykłego Niemca. Zwykłego. Nie pułkownika SS, nie generała SS, nie SS-mana z Auschwitz. Zwykłego Niemca, który na przykład był rolnikiem, bauerem, albo majstrem, albo też leśniczym. I właśnie o tym dzisiejsza opowieść. Pan Stanisław dostał literę P. Oznaczało to właśnie Polaka. Ta litera P przyklejona do drelicha wiązała się przede wszystkim z poniżeniem, z pogardą, z przemocą, z prześladowaniem i z przestępstwem, bo na tym człowieku, który miał literę P, praktycznie mógł ten, który był z rasy panów, wykonać wszystko. Nawet za złamanie różnych chorych przepisów III Rzeszy, nawet karę śmierci. Bardzo dziękuję za to, że wspieracie nasz kanał. Szczerze, naprawdę od serca mówię, gdyby nie wasze wsparcie, cała ta przygoda z historią, z tą opowieścią nie byłaby możliwa. Dzięki waszemu wsparciu my jesteśmy w stanie realizować kolejne opowieści z przeszłości. Pod każdym naszym filmem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego kliknąć, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i korzystać z bonusów do niego przewidzianych. Jak na przykład udział w urodzinach kanału History Story, które odbywają się co roku i dokładnie wyglądają tak, jak widzicie teraz na tych zdjęciach. A ja zapraszam do odcinka. Harężlak trafia najpierw do obozu jenieckiego, ale jest tam tak potworny brud i zawszenie, że zaraz zaczynają robić się rany, owrzodzenia. Nie mają możliwości wykąpania. Tam wszakże nie ganiają ich od razu do roboty, ale głodzą. Dostaje się na przykład litr zupy z przegniłych albo z przemarzniętych buraków. Cuchnie okropnie, to jakaś lura, a do tego trzeba zamknąć oczy, zacisnąć nos i po prostu połknąć, zjeść, bo żołądek woła jedzenia. Przychodzi taki moment, że es-Amani, którzy ich pilnują w tym obozie jenieckim, ogłaszają zbiórkę i zaczynają wybierać w tych jeńcach jak w gruszkach, w ulęgałkach. Sprawdzają, który jest krępy, silny, mówią, że będą jechać do pracy. Będzie lepszy obóz. Dają im nawet po bochenku chleba. Oni się uśmiechają, cieszą się, że coś się zmieni. A nagle wlądują w jeszcze gorszym bagnie niż byli. Dlatego, że są to baraki, które mają druty kolczaste, ale są bez podłogi. Prycze są posłane jakimś
jakąś słomą, już po prostu wykruszoną. Nie ma klozetu. 2 jakieś zardzewiałe wiadra, które będą ubikacją. Zaczyna się ciężka praca w kamieniołomach. S-amani, którzy ich pilnują, zaczynają być bezwzględni. Nie wolno zapalić papierosa, nie wolno nic zorganizować do jedzenia. Jeżeli u kogoś znajdą niedopałek papierosa, albo kawałek ziemniaka, czy po prostu jakiegoś jabłuszka, cokolwiek, od razu S-aman wrzuca to do klozetu, do tego wiadra i mówi nurkuj i bije po twarzy. A jak się nie podoba, to od razu wyciąga notes i mówi, za chwilę wpiszę ciebie i wylądujesz w Dachau. Myśmy już słyszeli o niemieckich obozach koncentracyjnych. Każdy bał się wylądować w takim obozie. I nagle przerwa, kierują nas do lasu. Zima 40 roku. Mroźna strasznie. My mamy drewniaki, nie mamy skarpetek. Drewniaki pocięły nogi. Rany, zakażenia, bolą, leje się ropa. Jak zobaczył nas niemiecki leśniczy, to powiedział, że trzeba tym ludziom dać buty. Oni wyznaczyli normę 2,5 metra sześciennego na osobę, pociętego, pokorowanego drewna, uciętego w pryzmy. Nikt nie był w stanie tego wykonać. Ten leśniczy mówi, trzeba im dać buty. Przyniósł jakieś stare buty ze swojej leśniczówki, zaczął nas ubierać. S-amani nie powiedzieli nic. Leśniczy mówi do nich, dajcie im podwójną rację chleba, to oni będą pracować więcej. Wyszedł szef S-amanów i powiedział, czy ty mówi oszalałeś? Czy ty jesteś głupcem, żeby mówić tym polskim świniom dać chleba więcej? Przecież te polskie świnie jak się nażrą, to zaczną nas atakować, pobiją nas, a tak to nie mają siły. Nie będzie żadnego chleba. W tym lesie to była katorga ponad siły. Otrzymywaliśmy od Rzeszy 1 markę dziennie. Tak, stawka dla Niemca była 3. I co z tego, jak nie można było nic kupić, kompletnie. Oni nas nic nie wypuszczali. Raz wielki pan S-aman zrobił łaskę i dałem mu 2 marki. To kupił mi nić, grzebyk i lusterko. I to wszystko. Można było napisać do rodziny. Może by co przysłali. Ale oni wszystko rozgrabią i zabiorą. A resztki zmielą i rzucą w pysk polskiej świni. Po lesie przyjechał Bauer. Gospodarz wielki. Nazywał się Lobold. Lobold Alfred powiedział, że teraz będziemy pracować w gospodarstwie. Wehrmacht potrzebuje żywności, Niemcy też. A my tutaj się obijamy. Trochę się ucieszyłem, że wyrwę się z tego lasu. I trafiliśmy do niemieckich gospodarzy. Ja trafiłem do Bauera, który miał około 40. I był S-amanem, bitym hitlerowcem. Z każdym we wsi witał się Heil Hitler prężyście i z uśmiechniętą niemiecką mordą. Miałem dobre spanie, ale trafiłem w jeszcze większe piekło niż byłem. Dlatego, że on mnie poniżał, szturchał, pluł, gardził mną. Codziennie otrzymywałem od niego różnego rodzaju obelgi i popychanie. Miał 30 hektarów. Ja jeden zajmowałem się 12 sztukami bydła i 3 końmi. Od 4 rano do 22 tyrałem. On chodził na zebrania hitlerowskie. Nie musiał wiele nic robić. Po co, jak miał niewolnika takiego jak ja? Miał żonę i 5 dzieci. Najstarsze miało 12 lat. Ale ta żona zajmowała się kurkami, świnkami, króliczkami i oczywiście dziećmi. A ja wszystkim. Mieli też starą babkę na utrzymaniu, która nie pracowała. I ta stara babka mi sprzyjała, bo mój gospodarz mówił do mnie, że zrobię za wolno, że robię prawie wszystko źle, że musi mnie żywić, że daje mi spać, a żołnierze niemieccy o głodzie, o chłodzie, w ciężkich warunkach walczą za wielkie Niemcy, a ja się tu obijam. To ta stara Niemka trochę mi sprzyjała. Jak nie widział jej syn, to dawała mi po cichu żywność, ale kazała mi się modlić razem z nią. I musiałem z nią klękać i modlić się do Boga, niemieckiego Boga, nie polskiego, niemieckiego Boga, o to, aby Niemcy wygrały wojnę. Jak byłem głodny, dostałem jeść, to modliłem się. Generalnie sam sobie co innego, ale przy niej tak. Mówiła do mnie, że jak Niemcy wygrają wojnę, to ja będę mógł tu ściągnąć swoją żonę, swoje dzieci i będę mógł u nich pracować aż do śmierci. Jezus Maria, pomyślałem sobie w głowie, niech cię jasna niemro, babo przeklęta, szlak trafi. Co ty masz za pomysły?
Pewnego dnia gospodarz kazał mi wyjechać z obornikiem. Ciągną woły obornik, ale krowy się spłoszyły, nie wiem czego. I uderzyły stadem w takie małe drzewka, około 5-7-letnie. I połamały 6 tych drzewek z 10. Ten dostał szału. Już chciał powiadomić policję, aby zabrali mnie do koncentracjonlager. Błagam go, tłumaczę, człowieku, to zwierzę dostało szału, coś spłoszyło, zlituj się, pracuję u ciebie, tyram ponad siłę, nie i koniec. I kto mnie uratował? Ta stara niemra, z którą się modliłem. Powiedziała, żeby mnie oszczędzić. No to on powiedział w takim razie, dobrze, ale w niedzielę miałem 1 dzień wolny. To kazał mi w niedzielę zakopać te 6 drzewek, które wcześniej te krowy złamały. Niedaleko naszego gospodarstwa, wsi, gdzie było gospodarstwo, był zakład włókienniczy. I tam przywieziono kobiety z Łodzi, Polki. One głodowały. My w gospodarstwie mieliśmy możliwość gdzieś jeszcze zorganizowania jedzenia, ale one w tych halach nic. Oczywiście zrobiono zebranie i powiedziano, że jak będziemy się z nimi kontaktować, koncentracjonlager, a nawet i kula w łeb. Wszyscy byliśmy wystraszeni, ale jak nie pomóc swoim kobietom? Każdy z nas zostawił w domu siostrę, córkę, żonę, matkę. Więc traktowaliśmy je jak nasze siostry, żony i matki. Pomagamy. Kombinowaliśmy, jak podłożyć kawałek chleba. To na kretowisku, to gdzieś na mostku, to gdzieś przy bramie, to gdzieś przy ogrodzeniu, tam gdzie wychodziły, gdzie przechodziły, gdzie pracowały. Kombinowaliśmy pełną parą. Żeby wyciągnąć jajko ode mnie z gospodarstwa, żeby się gospodyni i mój bauer nie zorientował, robiłem tak. Wyciągałem spod kury jajeczko jedno, podrzucałem gdzieś pod płot, gdzieś pod próg, gdzieś tam koło drzewka i ona jak znajdowała, to myślała, że przyszła łaska, tchórz i zabrała. A 3 do kieszeni i dla dziewcząt. Żeby na przykład kawałek wędliny, bo u nas wszystko było pozamykane. Zamykali na szafy, na klucze, żeby nikt nie mógł dostać. Jak czasami było otwarte, to odkryłem kawałek wędliny, część wziąłem, pożyłem i wyplułem, a większy schowałem do kieszeni. Tak, że znowu jak oni weszli, zobaczyli, że to może jakiś kot albo piesek skoczył na chwilę, zerwał i po prostu pomielił i zostawił. A część zjadł. Więc tak musiałem kombinować, żeby oni nie wiedzieli, że ja cokolwiek wynoszę. Bo przecież by mnie zaszlachtował na miejscu ten hitlerowski fanatyk. One pisały, mogły pisać, miały informacje. Widzieliśmy nawet więcej od Niemców, co dzieje się na frontach. Ale ja miałem też kochaną żonę, która potrafiła tak zakamuflować informacje w liście, że szwaby się w ogóle nie skapnęły. Na przykład napisała do mnie latem, że właśnie żyto jej się całe położyło od zachodu. Ja wiedziałem, że tam się właśnie front sypie. I te Polki trzymały nas na duchu, mówiły, Hitler wojnę przegra, rozniesiony zostanie na drobny mak, musimy wytrzymać, wcześniej czy później Niemcy wojnę przegrają. No i tak się żyło, z takim właśnie podniesieniem ducha. Jak sami widzicie, anturaż do dzisiejszego odcinka jest, można powiedzieć, niesamowity. To zabudowania, pozostałości potężnego folwarku, gdzie w czasie II wojny światowej pracowali tacy przymusowi robotnicy jak pan Stanisław. Ja jestem teraz w jednej z piwniczek, w której przechowywano plony właśnie z pól, gdzie ten folwark się znajduje. Opowieść snuje się dalej. Niemcy zaczynają przegrywać wojnę. Latają nad nami samoloty aliantów, bombardują. Jeden został trafiony, dymił się, leciał nad nami, miał jeszcze bomby. Więc żeby się uratować, wypuścił bomby na wiosnę. Jedna bomba strzeliła prosto w kurnik Karla Kaca, Bauera, świni niemieckiej, potężnej. Rozpruła ten kurnik w kawałki. Kac miał tam 200 kur. Nawet pióreczka z tej kury nie zostało. Druga bomba walnęła w zabudowania folwarku. Zginął nasz kolega, Kuraś, Jerzy Kuraś. Trzecia bomba walnęła w ogród. Rozwaliło sad, ale nie zginął nikt.
i za 3 kilometry załoga runęła, ogień, wszyscy zginęli. Ja już u mojego Bauera przestałem pracować od 15 października 1944 roku. Dlatego, że jeden z innych gospodarzy poszedł na front i została tam sama kobieta, Niemka, z 3 dzieci. Więc dano mnie tam. Ale dziadkom z Volkssturmu kazano mnie pilnować. Powiedzieli, że jak jest sama kobieta, to ja się jej bał nie będę. A ja sumiennie u niej pracowałem. Chciałem dotrzymać końca wojny. Chciałem wrócić do domu, do kochanej żony. Nie miałem ubrania, wszystko na mnie się starło. Ona daje mi ubranie po mężu, no ale ja wielki, barczysty facet, a tamten to karakan, nie pasowało. Więc mówię do niej, słuchaj, weź mi daj od Burgermeistra przepustkę, pojadę do miasteczka i kupię sobie drelich. Mam jakieś tutaj pieniądze, ty coś dołożysz. Ona się zgodziła, załatwiła mi tą przepustkę, więc jadę. Ale to nie było takie łatwe. Mój kolega Jerzy Mazgaj poprosił swoją gospodynię, żeby dała mu rower, że obok w wiosce okazało się, że jest jego kolega ze wsi i że chciałby się spotkać. Ma parę godzin wolnego. Gospodyni się nie zgodziła, nie dała mu. To on machnął ręką na nią, wziął rower i pojechał. A ona smyk do S-amanów i zadenuncjowała, że uciekł z gospodarstwa, nie chce robić, może miał wolne. Nikt Polaka nie słuchał. Wrócił, już na niego czekali. Na komendę. Tam na komendzie go obrobili i wysłali na 4 tygodnie do koncentracjonlager. Wrócił po 4 tygodniach. Jak szczypka, jak zapałka chudziutki. Powiedział, że będzie pracował nawet nie maszcie, żeby tam trafić. Tam jest zagłada, morduje się za byle co. W ogóle nie było śniadania, kolacji kompletnie, głód potężny. Dawano tylko obiad, ale ze zgniłych ziemniaków. A żeby go dostać, musiał na łokciach i na kolanach po żwirze dojść do kuchni. Jak nie doszedł, nie było obiadu. Powiedział, chłopaki, tam jest piekło, tu musimy wytrzymać. Więc każdy bał się strasznie tego lagru. No, ale wybrałem się do miasteczka po ubranie. Prowadzę sobie rower ulicami miasteczka. Jestem spokojny. Mam przepustkę. Niemka mi załatwiła u Burgermeistra. Patrzę, idzie 2 S-amanów. Oni do mnie. Ja im mówię, że przyjechałem kupić ubranie robocze. Pracuję w gospodarstwie. A oni do mnie, że nie pracuję, że się lenię, że przyjechałem tutaj kraść, że żołnierze niemieccy walczą na frontach i cierpią niewygody różne, a ja jestem wyżarty i wypasiony. Jezus Maria, jaki ja wyżarty, wypasiony. Przecież ja tutaj u was głoduję już od 5 lat. Tak sobie pomyślałem. Uderzyli mi w twarz. Dokumenty podarli. Za kark i na komendę policji. Tam powiedzieli, że muszę wysprzątać całą komendę. Wytarłem wszystkie kurze, wymyłem okna, posprzątałem. Powiedział S-aman, że to i tak mała kara. 25 batów na tyłek. Straciłem przytomność. Bili potwornie. Kiedy się obudziłem, byłem cały mokry. Ale nie tylko z potu, ale z wody. Przypuszczalnie wylewano na mnie wiadra wody, żebym się ocknął. Po 2 dniach wypuścili mnie do Niemki. Wróciłem. Ta Niemka patrzy. Gdzie ty byłeś? Myślałem, że uciekłeś, ale nie zgłosiłam. Gdzie byłem? U twoich rodaków na komendanturze. Jak pokazałem, co mi zrobili, złapała się za głowę. Powiedziała, nie musisz pracować. Odpoczywaj. Jakoś damy radę. Ale ja wiedziałem, że oni wrócą. Będą sprawdzać. Więc się gmerałem w gospodarstwie. Coś delikatnie przeniosłem. Coś tam przecięłem, bo wiedziałem, że wrócą. Słyszałem, jak z nią rozmawiali i zrozumiałem, jak jej powiedzieli, że ma mnie nie żałować, że jestem podłą polską świnią, którą można brać po mordzie ile trzeba. Mieliśmy jeszcze jednego kolegę, któremu zrobił się na szyi czyrak. Wysłał go jego gospodarz do szpitala. Pojechał z nim. Operowano tego czyraka i założono szwy. Wrócił z nim na gospodarkę. No ale ten kolega nie mógł ciężko pracować, bo te szwy trzymały tu szyję. Bauer się wreszcie zdenerwował i powiedział, że musi pracować. On powiedział, że nie. No bo sam słyszałeś. Powiedział twój lekarz, że muszę jakiś czas mieć lżejszą pracę. Zawołał S-amanów.
Przyszli ci parszywcy i zmusili go do pracy. Szwy strzeliły, wyskoczyła żyła, rozlała się krew i kumpel się wykrwawił. Es-Amani zabrali jego ciało nie wiadomo w jakim kierunku. Nawet nie wiedzieliśmy, gdzie go pochowano. I wreszcie nadeszła upragniona wolność. Przyszedł dzień wyzwolenia. Piękny dzień. 18 kwietnia 1945 roku. Do wsi wchodzą Amerykanie, a na Niemców padł blady strach. Przybiegają do robotników przymusowych, do nas, klękają, całują nogi, buty, przytulają, mówią: nie sypcie nas, nie wydajcie, nie mówcie nic, że mieliśmy tutaj coś, że myśmy wam coś złego robili. Ratujcie nas. Kogo było sypać? Jak największe szumowiny i katy pouciekały. Albo wzięły stryczek i powiesiły się w stodole razem ze swoimi żonami i dziećmi. Oczywiście Amerykanie połapali kilku. Mieli dobry wywiad, kto gdzie był. Ale najwięcej wydawali ich Amerykanom niemieccy komuniści, którzy bronili takiego Es-Amana za kark i mówili, co robił. Amerykanie się nie patyczkowali. Za stodołę, salwa, kula w łeb i koniec. I pochować. Nam nie wolno było się mścić na Niemcach. Amerykański żołnierz powiedział: przyjdź, powiedz, kto był świnią, kto był podły, kto gnoił. Ja wykonam karę. Pan Stanisław przeżył. Latem 1945 roku wrócił do Polski i spotkał się ze swoją ukochaną i cudowną żoną.